Dzień dobry. Z tej strony Paweł Jeżowski. Witam na live'ie, witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj zaczniemy od ropy, natomiast będziemy mówić troszeczkę o innym temacie, bo tak jak część z Was już zauważyła, no mamy dzisiaj dosyć duże spadki, -5, no i pewnie duże zmartwienie dla tutaj Rosjan, ponieważ znowuż weszliśmy poniżej tego price capu, jeżeli chodzi o Bałtyki. Natomiast my sobie porozmawiamy z naszym gościem, z Wojtkiem Szewko, o którego wielokrotnie prosiliście. Ja przypominam, Wojtek posiada w tym momencie chyba jeden z najpopularniejszych kanałów na YouTubie, Szewko, czyli Na Wschód od Bliskiego Wschodu. W opisie będziecie mieli link do tego kanału, jeżeli ktoś chciałby rozszerzyć swoją wiedzę. Natomiast my sobie porozmawiamy dzisiaj, co się stało, dlaczego, będziemy też rozmawiać o Rosji. Witam Cię, Wojtku, na naszym kanale. Witam, dzień dobry. Słuchaj, no spadła dzisiaj ropa, powodem jest planowany rozejm od jutra, od godziny 11. Powiedz, jak Ty to oceniasz, co ten rozejm może zmienić lub nie zmienić, w którym kierunku ta sytuacja będzie zmierzać? Bo to interesuje i zarówno inwestorów, no jak i osoby, które się interesują tematem Bliskiego Wschodu. Okej, to znaczy ten rozejm, zresztą chyba przyczyna spadków cen ropy naftowej jest dokładnie taka sama. Okazuje się bowiem, że Stany Zjednoczone, bo to znaczy można powiedzieć, ostatni czas to był czas niepewności. Ostatni czas to był czas niepewności dotyczącej po pierwsze tego, czy konflikt w gazie się nie rozleje na inne kraje, czytaj na Iran, a w związku z tym na Zatokę, co może skutkować po prostu zablokowaniem ciśniny Ormus i to tak w ciągu jednego dnia. W związku z tym, natomiast kto mógłby dokonać tego rozlania się konfliktu dalej? No przede wszystkim Izrael, tak, bo to jest państwo, które jest w stanie zaatakować Liban, potem jeżeli zaatakuje Liban, włączy się do tego Iran, znaczy Hezbollah i tak dalej. W związku z tym ta drabina eskalacyjna była dosyć dobrze nakreślona i od wielu tygodni Amerykanie jak mantrę powtarzają do Izraelczyków kilka kwestii. Pierwsza rzecz, żeby doszło do rozejmu, druga, żeby nie eskalować tego na inne kraje, czyli nie rozpoczynać wojny z Hezbollahem, nie rozpoczynać wojny z Iranem. Natomiast no, Izrael wcale temu chętny nie był, to wiemy po prostu z tych wszystkich przecieków, z obrad gabinetu, najpierw zwykłego, potem gabinetu wojennego, zresztą za które ostatnio premier Netanyahu nawet chciał pod wariograf podłączać wszystkich swoich ministrów, tak na marginesie, co też uwiarygadnia prawdziwość tych wcześniejszych przecieków. Tam była taka opcja w Izraelu, zresztą ona nie jest wcale zdjęta jeszcze ze stołu, no ale tutaj widzimy tą presję amerykańską, żeby w ogóle prewencyjnie zaatakować Hezbollah w Libanie, a jeżeli tego będzie mało, to również dokonać prewencyjnego ataku na Iran. Tym bardziej korzystając z tych trzech grup lotniskowców, które są w tej chwili w regionie. Po prostu Izrael założył, że po raz pierwszy ma taką komfortową sytuację, w której gdyby doszło do kontrataku, prawda, odpowiedzi ze strony czy Iranu, czy Hezbollahu, to będą Stany Zjednoczone po prostu broniły Izraela. Tutaj to, że doszło do tego, to zawieszenie broni zresztą też nie przyszło łatwo. Jeszcze tydzień temu Netanyahu odrzucał dokładnie te same propozycje, które teraz przyjął i to jest właśnie kolejny dowód na tą presję amerykańską. Czyli krótko mówiąc, ten konflikt jest konfliktem, którym daje się zarządzać. To jest konflikt, który prawdopodobnie nie wymknie się spod kontroli, czyli to jest konflikt, który jest przewidywalny. No i ta przewidywalność, prawdopodobieństwo deeskalacji albo nieeskalowania dalej, no może powiedzmy być bardzo optymistyczne dla inwestorów. A słuchaj, bo powiedziałeś, że można nim sterować, ale kto będzie nim sterował? Amerykanie? Izrael? W którym to kierunku będzie zmierzać? Znaczy mamy takie dwie funkcje tego konfliktu. Jedna funkcja to jest, można powiedzieć, funkcja izraelska, tak? Znaczy Izrael ma, zresztą premier Netanyahu się z tym już od dawna nie kryje, a jeżeli ktoś nie wierzy, może przeczytać, po prostu sięgnąć do prasy izraelskiej, ona jest też angielskojęzyczna i zrobić sobie taką prasówkę na temat Hamasu, premiera Netanyahu, jego polityki wobec ludności palestyńskiej w Gazie, na zachodnim brzegu. No ale premier Netanyahu jest przede wszystkim zwolennikiem rozwiązania jednopaństwowego, czyli powstaje w miejsce tego, co teraz mamy, powstaje jedno państwo Izrael.
No, ale problem polega na tym, że jest to państwo demokratyczne, a przynajmniej za takie się podaje. W związku z tym, gdyby to państwo Izrael powstało, jedno, no to trzeba byłoby coś zrobić z ludnością, która nagle staje się obywatelami Izraela. Czy mają prawa wyborcze, czy nie mają prawa, czy w ogóle mają jakieś prawa. W związku z tym mogłoby to zagrozić, takie rozwiązanie, po prostu żydowskiemu charakterowi państwa Izrael. Co prawda przyjęto specjalną ustawę, taką ustawę podstawową, bo tam nie ma konstytucji, która właśnie określa państwo Izrael jako państwo żydowskie, broniąc się ewentualnie przed tym potencjalnym zarabizowaniem tego kraju, no ale demografia jest nieubłagana, no to jest około 50% ludności, jak nie więcej, stanowiliby po prostu Arabowie, z czego 90% muzułmanie, czy nawet 95%, tam jest chyba z 5% chrześcijan. W związku z tym to jest taka sytuacja, która jest, no, powiedzmy, niekomfortowa dla Netanjahu. W związku z tym Netanjahu od zawsze ma, to znaczy przynajmniej ja znalazłem pierwsze takiego planu w 2017 roku, gdzie Netanjahu po prostu chce doprowadzić do wygnania tych ludzi, tak jak część z nich już w tej chwili znajduje się w Libanie i w Jordanii w obozach uchodźców, żeby pozostałą część wygnać do Jordanii, do Egiptu. Tak? To jest mniej więcej, to jest pomysł izraelski. No ale ten pomysł zakłada, jeżeli obejrzymy teraz to, co się dzieje w tej chwili w strefie Gazy, kontynuowanie tego konfliktu do momentu, dopóki ci ludzie po prostu nie zostaną zmuszeni do ucieczki, czy ze względu na zniszczenie infrastruktury, czy ze względu na bezpośrednie zagrożenie po prostu bombardowaniami. Zresztą od początku był taki plan, że na początku nawet rzecznik IDF-u tak mówił, czyli Sił Obronnych Izraela, żeby ci ludzie po prostu szli w kierunku granicy z Egiptem. I to jest jak gdyby takie rozwiązanie komfortowe dla Izraela i Izrael, gdyby nie było Stanów Zjednoczonych, gdyby nie było wspólnoty międzynarodowej, dążyłby do takiego rozwiązania. No, wybić, krótko mówiąc, 2 milionów ludzi pewnie by nie dał rady. No, do tego byłaby potrzebna jakaś machina wręcz mordowania i w związku z tym łatwiej byłoby ich wypędzić. I wtedy rozwiązałby się problem palestyński w Izraelu, bo nie byłoby Palestyńczyków. Trochę tak jak rozwiązał się problem Ormian w Azerbejdżanie, w Górskim Karabachu, bo nie ma Ormian, tak? To jest mniej więcej ten sam sposób rozwiązania konfliktu. I to jest jak gdyby ta funkcja izraelska, czyli Izrael by chciał zniszczyć Gazę, doprowadzić do tego, że ta ludność tam nie może żyć, wypędzić ją najchętniej do Egiptu. I później tam sobie to zaorać, prawda, nie wiem, postawić hotele, czy postawić kibuce, co by tam miał, jaką by nie miał fantazji. Z drugiej strony mamy funkcję amerykańską. Stany Zjednoczone są w bardzo trudnej sytuacji. Znaczy Stany może jako takie to nie, ale na pewno administracja Bidena, która dała na początku tej wojny carte blanche Izraelowi, Izrael zaczął tę carte blanche wykorzystywać. No i stąd mamy już w tej chwili prawie 15 tysięcy ofiar, prawie 5 tysięcy zabitych dzieci i tak dalej. W związku z tym to przeraziło Bidena, ponieważ nagle okazało się, że zbuntowało się jego własne zaplecze polityczne. Czyli krótko mówiąc, Biden zaczął być niewybieralny. Nawet w takiej sytuacji, że demokraci będą mieli do wyboru Biden albo Trump, to po prostu część tego zaplecza nie pójdzie do wyborów. To są lewicowi Żydzi, bardzo zresztą radykalni i bardzo głośni, oni chyba najwięcej tych demonstracji przeprowadzają w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. To są oczywiście muzułmanie. Tam lider takiego największego muzułmańskiej organizacji powiedział, że do administracji Bidena przemówimy jedynym głosem, która rozumie, czyli przy urnach wyborczych. No już nie ma bardziej czytelnego komunikatu. No i te pikujące na twarz sondaże. No w tym segmencie chyba 18-34 to prawdę powiedziawszy chyba już te sondaże, to pikowanie Bidena przekroczyło barierę dźwięku. Tam jest 6 albo 8 nawet punktów procentowych już przewagi Trumpa, który młodzieniaszkiem, krótko mówiąc, nie jest, tak? W związku z tym to jest w związku z tym to jest taka sytuacja, w której Stany Zjednoczone, nawet jeżeli byśmy nie wierzyli w żadne inne motywacje, mają ogromną motywację jak najszybciej zakończyć ten konflikt. Znaczy tutaj na tym konflikcie Amerykanie tylko przegrywają, oni tutaj nic nie mają do wygrania w tej sytuacji. Co więcej, każde przeciąganie tego konfliktu o każdy tydzień, miesiąc, a jeszcze Izrael zapowiada, że to będzie trwało nawet do roku, to Joachim Gallant mówił, prawda, wiele miesięcy będzie trwał ten konflikt. Każdy dzień to jest dzień, w którym Stany Zjednoczone po prostu tracą ewidentnie, a na pewno traci ta administracja. I to są, oprócz oczywiście kwestii wewnętrznych, to są również międzynarodowe, to jest utrata budowanych przez lata tak naprawdę różnych układanek na Bliskim Wschodzie, to jest próba tej normalizacji między Arabią Saudyjską i Izraelem, to wszystko tak naprawdę idzie do kosza. Tutaj się tak radykalizują, na przykład Jordania, która jest przecież jednym z najbliższych sojuszników wojskowych Stanów Zjednoczonych, ma specjalny status
takiego właśnie prawie że członka NATO, prawda? To jest, tak się nazywa, wielki sojusznik nienatowski, tak? Czy podstawowy sojusznik nienatowski. I to jest państwo, które jest już tak zbuntowane. No oni powiedzieli już, że jeżeli Izrael wygna na ich terytoria tych Palestyńczyków, to oznacza wojnę po prostu z Jordanią. Znaczy, zresztą to samo powiedział Egipt, drugi sojusznik Stanów Zjednoczonych w regionie. Czyli Amerykanie tracą z każdym dniem na tym konflikcie, a w związku z tym oni dążą z całych sił, żeby powstrzymać Izrael. Tyle tylko, no, Izrael jest jednak państwem suwerennym. Co więcej, Izrael jest też rządzony przez ekipę, która powiedziała, że, słuchałem takiego publicysta, akurat to nie był poseł, to był po prostu publicysta, ale to jest z tej samej ekipy, można powiedzieć, tej skrajnej prawicy. No, powiedział, że jak się Amerykanom nie podoba, to możemy walczyć też z Amerykanami. Więc no to mamy z jednej strony dążenie Izraela do ostatecznego rozwiązania sprawy palestyńskiej, z drugiej strony mamy dążenie Stanów Zjednoczonych, żeby to się jak najszybciej skończyło. Oczywiście, no, żeby to nie oznaczało klęski Izraela, prawda, to jest niemożliwe, ale z drugiej strony widzą, że ten konflikt jest dużo bardziej kosztowny dla tej ekipy Bidena niż te fotki spadających ludzi z samolotów i wycofanie się z Afganistanu. Tym bardziej, że to jeszcze co więcej, ten sprzeciw narasta. To nie jest tak, że był sprzeciw i my go tłumimy. On jest coraz większy międzynarodowo i coraz więcej krajów się do niego przyłącza. Słuchaj, mam pytanie, bo powiedziałeś, że i tutaj ja się z Tobą też zgadzam, Stany Zjednoczone nie są zainteresowane eskalacją, bo jakichś zysków nie ma, ale kto w takim razie jest zainteresowany trwaniem tego konfliktu i czy nie będzie tak, że jeżeli teraz by nastąpił rozejm, następny rozejm, no bo teraz jest, rozumiem, 50 ma być uwolnionych, jutro o 11 naszego czasu, 50 i porwanych zakładników, w zamian 150 dzieci lub kobiet palestyńskich, bo tu też jest takie nieporozumienie, że u nas się to przebija, chyba że to będą terroryści, tak? To są kobiety i dzieci. Ale ze strony palestyńskiej mają być kobiety i dzieci, tak? Najczęściej rodzin terrorystów, bo to często tak nie, to nawet wygląda, nie, to ale to. niekoniecznie. Tak. To jest tak, ale że powiedz, okay. kto może zyskiwać na tym trwaniu? Powiedziałeś, że rząd Izraela, ale kto jeszcze? Jak się Iran zachowa? Kto jest jak gdyby za tym, żeby ten konflikt trwał? No bo chyba nie wszyscy chcą pokoju jednak. Znaczy, nikt się nie opowiada za tym, żeby trwał. Znaczy, poza tak naprawdę Izraelem, który mówi, że chce, żeby ten konflikt trwał, to oficjalnie nikt nie mówi o tym, żeby ten konflikt trwał i wszystkie państwa świata, jak jeden mąż, domagają się tego, za wyjątkiem chyba Ursuli von der Leyen, tak, i niektórych urzędników Komisji Europejskiej, to w zasadzie, gdybyśmy się patrzyli tak na mapę świata i zresztą na głosowania te, które były w ONZ-cie, to poza 20-30 państwami może jest trwałe głosowanie po prostu za rozejmem, za zakończeniem konfliktu, za zaprzestaniem zabijania ludności cywilnej. No, motywacje są różne, czy retoryka jest różna, ale jest mniej więcej taki wydźwięk tego, co te państwa wszystkie mówią. Te organizacje, które się teraz zbierają co chwila, już nie wiem, kto się jeszcze nie zebrał, tak? Międzynarodowy Związek Filatelistyczny chyba jeszcze się nie wypowiadał na temat gazy, ale to chyba jest wyjątkiem. Natomiast są natomiast państwa, które mogą zyskać na tym, natomiast wcale nie mówią, że chcą jak gdyby przedłużania konfliktu. I pierwszym na pewno dużym beneficjentem tego konfliktu, zdziwię pewnie ciebie, ale są Chiny. Ponieważ Chiny, proszę zobaczyć, jak Chiny się plasują w tej chwili w rywalizacji międzynarodowej o Bliski Wschód. No jakby nie było podstawową stację benzynową na świecie, tak? To co tego nie ma wątpliwości. Nie ma konkurencyjnej w tej chwili. Z jednej strony mieliśmy konflikt saudyjsko-irański, który tak naprawdę był wojną, która może w każdej chwili wybuchnąć i ta, która jest w tej chwili w Gazie, to jest pikuś w porównaniu z tym, co mogłoby się wydarzyć, gdyby doszło do tej wojny. I nagle pojawia nam się Xi Jinping, który zaprasza na swoją słynną herbatkę Irańczyków i Saudyjczyków i doprowadza do autentycznej detente. To znaczy, to nie jest jak gdyby udawana, propagandowa, tam rzeczywiście poczyniono bardzo, bardzo głębokie zmiany w polityce
polityce zagranicznej obu krajów, również w tych różnych konfliktach, tych proxy wars, prawda, które były toczone. I co więcej, nawet tam są jakieś mechanizmy konsultacyjne, jeżeli dochodzi do jakichś naruszeń, powiedzmy, tego w cudzysłowie pokoju, tak? Także i to jest zrobione zdecydowanie wbrew Stanom Zjednoczonym, które to Stany Zjednoczone były zainteresowane, żeby ten konflikt podsycać, ponieważ w przypadku wojny na przykład Izraela z Iranem, no to liczono na Arabię Saudyjską, że Saudyjczycy staną po stronie Izraela. W tej chwili, czy Stanów Zjednoczonych, w tej chwili absolutnie tak się nie stanie. To jest bardzo wyraźnie powiedziane, że Saudyjczycy nie są tym zainteresowani, czyli Stany Zjednoczone już w tym momencie tracą swojego sojusznika podstawowego, chociaż być może silniejszym są jeszcze Zjednoczone Emiraty Arabskie, no ale też powiedzmy sobie z mniejszą siłą ognia, tak? I z mniejszym jednak znaczeniem dla całego Bliskiego Wschodu. Więc mamy tą jedną utratę poprzez pokazanie, my tutaj, Chiny tworzą pokój, prawda, Stany Zjednoczone niosą tylko konflikt i wojnę, ale to było mało. W tej chwili, w tej obecnej sytuacji mamy oto taką sytuację, gdzie z jednej strony Stany Zjednoczone no, mówią Izraelem, tak? Czyli krótko mówiąc, powtarzają to, co mówi Izrael, bądź Izrael to, co Stany Zjednoczone. To jest ta sama retoryka, czyli są po prostu stroną konfliktu. Tak? Z jednej strony są Arabowie, muzułmanie, z drugiej strony są Stany Zjednoczone i Izrael. Tak to jest przynajmniej postrzegane i tego się już nie odmieni. Czyli Stany Zjednoczone utraciły całkowitą zdolność do bycia rozjemcą w sporach w tym momencie na Bliskim Wschodzie, tak jak jeszcze kiedyś były. Jeszcze w latach 90., wczesnych 2000 taką rolę mogły odgrywać. W tej chwili są stroną w sporze. A z drugiej strony mamy znowu Chiny, które niezwykle sprytnie zresztą, gdybyście Państwo prześledzili te wszystkie wypowiedzi Xi Jinpinga czy ministra spraw zagranicznych, to zobaczycie Państwo, że oni tak naprawdę mówią językiem państw arabskich. Jak słyszałem teraz Xi Jinpinga znowu na szczycie BRICS, no to co on mówi? Rozwiązanie dwupaństwowe, prawda, granice z 1967 roku, wschodnia Jerozolima, słuszne żądania narodu palestyńskiego i tak dalej. To jest po prostu 1:1 kopia, już któryś raz z kolei, tego co mówi Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty, Egipt, Jordania, Bahrajn i tak dalej, Algieria i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, z tego punktu widzenia, Arabowie sobie myślą, no swój człowiek, tak? On mówi dokładnie to, co my. On mówi nieprzypadkowo to, co my, tak? Czyli krótko mówiąc, plasuje się jako ten właśnie dobry wujek, który jest po naszej stronie, versus Stany Zjednoczone, które zawsze będą po stronie Izraela, cokolwiek Izrael nie zrobi. Więc tutaj mamy pierwszego beneficjenta na pewno, a trzeba pamiętać, że przecież oprócz tych awantur politycznych mamy też gigantyczną ofensywę gospodarczą, tak? Znaczy zarówno chińską, na przykład w Arabii Saudyjskiej, jak i te wielkie inwestycje saudyjskie w Chinach, gdzie oni sobie tak naprawdę zapewniają przecież stały zbyt do własnych rafinerii, prawda, Saudi Aramco, do Chin. I to jest jak gdyby jeden podstawowy kierunek. No i drugim beneficjentem naturalnym jest Rosja. Przy czym z Rosją, moim zdaniem, akurat w tym konflikcie jest dużo bardziej skomplikowane, bo ile tutaj przy Chinach to są takie dosyć proste, łatwe do zauważenia i zrozumienia rzeczy. Zresztą Chiny tutaj też w sprawie tej Palestyny mówią, że trzeba teraz zwołać konferencję międzynarodową, że to musi powstać jak gdyby taki system gwarancyjny dla tej Palestyny, czyli krótko mówiąc stoją na straży no właśnie świata opartego o wartości, czyli to jest amerykańska wizja, miała być przynajmniej, to zresztą chyba robią to złośliwie, ale z drugiej strony jest Rosja, przy czym Rosja jest dlatego niejednoznaczna. Ja sobie posłuchałem wczoraj uważnie tego, co jeszcze mówił Putin przy okazji tego szczytu BRICS, który był online. I to, o ile można było się spodziewać kiedyś, przynajmniej dawno temu, że Rosja będzie stała po stronie Palestyny, bo kiedyś Związek Radziecki stał, prawda, jak wiadomo, Rosjanie w wielu tych konfliktach kopiują swoją pozycję polityczną z czasów radzieckich jeszcze, o tyle w tym przypadku tak nie jest. To znaczy było to obok indyjskiego najbardziej zachowawcze wystąpienie z tych wszystkich, które wczoraj były. W związku z tym to z jednej strony oczywiście Rosja będzie zyskiwała na wzrostach cen ropy, im bardziej ten konflikt będzie eskalował, im więcej się pojawi. Znaczy ja mogę powiedzieć, czego powinniśmy się wszyscy obawiać, tak, najbardziej w tym konflikcie. Właśnie również w kontekście Rosji, czy jej zysków, no ale generalnie zysków wszystkich producentów ropy naftowej. W takiej sytuacji, tego jeszcze nie było, ale już było to przywoływane na szczęście tylko w komentarzach, gdzie na przykład na Organizacji Państw Islamskich, czyli niekoniecznie na OPEC-u,
właśnie specjalnie nie na OPEC-u, pojawi się propozycja skopiowania sytuacji z 1973 roku i wprowadzenia embarga naftowego dla krajów, które popierają Izrael. Przypomnijmy, to był wielki kryzys naftowy. Ja nie wiem, jakby poszybowała w tym momencie ropa, jeżeli taka sama sugestia by się pojawiła i Arabia Saudyjska by powiedziała, rozważymy. No to byłby wielki prezent oczywiście dla Rosji, też dla krajów naftowych zapewne też, bo przecież ta ropa by poszybowała w kosmos, to nie ma wątpliwości i kryzys naftowy by naprawdę był ogromny, już szczególnie oczywiście gdyby to przegłosowali, ale wydaje mi się, że przy tej niepewności to nawet sama plotka o czymś takim, czy właśnie postawienie tego w ogóle pod obrady może doprowadzić do bardzo, bardzo poważnych reperkusji. Znaczy my ostatnio dyskutowaliśmy taki scenariusz i uważamy, mówię my, znaczy z Łukaszem Skibą, tak, czyli osobami, które gdzieś tam się zajmują tą ropą, uważamy za mało realny i to wbrew takiemu spojrzeniu politycznemu na dłuższą metę przysporzyłoby olbrzymich problemów producentom ropy naftowej, bo to widzimy, co się stało w latach 70. Pewne koszty właśnie kraje arabskie poniosły, weszły inne kraje w ten rynek i tu prawdopodobnie coś takiego mogłoby się wydarzyć, plus jeszcze ten trend dekarbonizacji, odejścia od paliw kopalnych, który by jeszcze bardziej przyspieszył. Bardzo niekorzystne zmiany długofalowe dla krajów arabskich. Nikt tego nie zrobi rozsądnie i dlatego widzimy zresztą, że nawet jak Arabia Saudyjska się wypowiada, to bardziej się denerwują, jak ropa spada poniżej 80, tak naprawdę, bo są jak gdyby takie dwa komunikaty. Jeden komunikat idzie do wewnątrz, tak, do swoich ludzi i do krajów arabskich, a drugi gdzieś idzie do inwestorów. I tu widzimy, że ten, który idzie do inwestorów, jest taki, że oni nie zamierzają nic zmieniać w tej polityce, no chyba, że wiesz, coś by się wydarzyło, żeby zostali Ale to zmuszeni. właśnie o to chodzi, Tak, no że to, na razie tego wiesz, nie robią. Natomiast no, jeżeli mamy taką perspektywę na przykład, że pojawiały się propozycje na przykład wysadzenia meczetu Al-Aqsa, tak? no, Albo na przykład jakieś właśnie takie. zmiany tak zwanego, to się ładnie mówi, zmiany status quo, prawda, w tym meczecie Al-Aqsa, który jest takim najbardziej punktem zapalnym, bo to, że akurat bombardowany jest Hamas, to się Saudyjczycy cieszą, tak, znaczy jeżeli Hamas zostanie wykończony, ale tutaj jeżeli mówimy o takich rzeczach, o takich planach, które tam są w tej skrajnej prawicy izraelskiej i one wcale nie są niemożliwe, bo to przynajmniej 2 ministrów, a tak naprawdę połowa tego rządu jest jednak zdominowana, to będą takie działania, przy których Arabia Saudyjska nie będzie miała wyjścia. Znaczy albo dokona czegoś spektakularnego, znaczy włącznie z zerwaniem stosunków dyplomatycznych, a nawet wypowiedzeniem wojny, albo będzie miała rewolucję u siebie. Przypomnijmy jednak, że no my mamy niestety tendencję, ja od razu powiem, że to jest pewien błąd myślenia strategicznego na Zachodzie. To się ładnie nazywa w analityce wywiadowczej mirror thinking, tak? Czyli myślenie lustrzane, czyli przypisujemy nasze cechy, naszej racjonalności do ludzi wychowanych w kulturach, w których racjonalność może być zupełnie inaczej pojmowana. To są takie bardzo dobre case study z czasów właśnie radzieckich, gdzie Amerykanie twierdzili na przykład, Związek Radziecki czegoś nie zrobi, bo to jest absolutnie nieopłacalne. Albo Chiny, prawda, Chińska Republika Ludowa czegoś nie zrobi, bo jest nieopłacalne, jest nieracjonalne. Owszem, bo to jest nieracjonalne obiektywnie, nieracjonalne dla nas, natomiast tam może być zupełnie inna percepcja racjonalności. To Niemcy na przykład popełnili taki błąd, uważając, że Rosja nie napadnie na Ukrainę, bo uważali, że tak są Rosjanie uwikłani w gospodarcze powiązania z Niemcami, prywatne i publiczne, że to jest tak nieopłacalne dla nich, znaczy tak powiedzmy, to będą wręcz Szalone. zmiany dotyczące powiedzmy osób fizycznych wręcz konkretnych, które są u władzy, że po prostu to jest niebywałe. No jak się okazało, bywałe, tak? I że Niemcom teraz się odmieniło w drugą stronę teraz, natomiast ten proces chwilę trwał. Z tym, że im się odmieniło w drugą stronę, bym nie przesadzał. Natomiast wiesz co, dopuśćmy też naszych widzów, bo widzę, że jest sporo pytań. Pierwsze pytanie takie, myślę, że w miarę szybko możesz na nie odpowiedzieć. Czy są szanse, by Izrael przy swojej demografii, przy tym, co się dzieje, mógł zgodzić się na rozwiązanie dwupaństwowe?
No dwupaństwowe to jest właśnie to, które chroni potencjalnie Izrael. To właśnie to, co Ehud Mhm. Barak, prawda, proponował. On proponował rozwiązanie dwupaństwowe nie dlatego, że kochał Palestyńczyków, tylko dlatego właśnie, żeby Palestyńczycy mieli odrębne państwo, a w związku z tym nie głosowali w Izraelu. No, nie zakłócali jak gdyby systemu politycznego izraelskiego. Więc tak, jak najbardziej. Okej. A powiedz w takim razie, czy jest możliwe, żeby obecny rząd izraelski został odsunięty? Bo tutaj jest też takie pytanie od Mateusza. Tak, znaczy takie Czy to propozycje jest się... realne obecnie, tak? Znaczy Przy obecnie obecnej jest to sytuacji? realne, potencjalnie jest to realne. Joachim Gallant, nie Joachim Gallant, tylko Yair Lapid, prawda? Ten słynny człowiek o trzech babciach, pamiętamy go z wypowiedzi o Polsce. Mhm. On jest liderem jednej z partii opozycyjnych, ale nie wszedł do tego gabinetu. On zaproponował takie rozwiązanie, które moim zdaniem jest rozwiązaniem rozsądnym i wydaje się, że on mówił nie tyle do Izraelczyków, co mówił do Amerykanów. To znaczy propozycja taka, żeby odsunąć Netanyahu od władzy, wyrzucić te dwie partie ekstremistyczne. One są naprawdę na prawo od naszych kamratów. To żeby nie było wątpliwości. W Polsce nie ma żadnego polityka na scenie politycznej znanego nam, który byłby gdzieś w okolicach politycznych tych partii. To są panowie, dwaj ministrowie, którzy już byli skazywani za terroryzm, więc to jest, tego naprawdę tutaj nie ma. Więc propozycja jest, żeby właśnie te partie wyrzucić z rządu, żeby pozostał Likud, pozostała partia Bennego Gantza i Jara Lapida, czyli dwie partie opozycyjne. Likud wprowadza swojego premiera, tylko żeby to nie był Netanyahu. I taki rząd ma przetrwać do wyborów. To jest bardzo rozsądne i jak najbardziej możliwe. No tylko oczywiście ktoś się na to nie zgodzi, no Netanyahu, bo on wie o tym, że jak przestanie być premierem, to idzie do więzienia. W związku z tym, pomimo kilku ustaw, które przyjęto, tak zwanych gwarancyjnych, że go jednak nie wsadzą. No ale go wsadzą, no. Nie ma wątpliwości. Jak nie za wcześniejsze przekręty, to za to, co zrobił 7 października, więc on się na to nie godzi. No, ma dużą władzę w tym momencie cały czas w rządzie. Natomiast jeżeli dojdzie do jeszcze jakichś poważniejszych zawirowań politycznych albo któraś z tych partii, obrazi się któraś z tych partii skrajnych, no to przy wyborach najbliższych Likudowi spadło o połowę, natomiast Benemu Gantzowi wzrosło trzykrotnie. Więc to jest tak, że ta koalicja miałaby chyba, ta nowa koalicja bez tych wariatów miałaby z 70% głosów. To jest bardzo dużo. Jak na 60%, no coś koło tego. Więc jak na Izrael byłby to dosyć stabilny rząd i tak, więc jest taka możliwość, żeby ten rząd odsunąć. No oczywiście no, coś musiałoby się wydarzyć, tak? Znaczy, albo ktoś musiałby zrezygnować z tego rządu, wyjść po prostu i rzucić papierami, więc musiałby być albo bunt w samym Likudzie, albo tamte partie, które już groziły wczoraj, że wyjdą, więc to nie jest niemożliwe, żeby właśnie przez to zawieszenie broni, bo one były przeciwko, więc one mogą wyjść, albo jest jeszcze możliwość trzecia, że dojdzie po prostu do tak wielkich niepokojów społecznych. Słuchaj, a jak jesteśmy przy tych niepokojach, bo widzieliśmy, że na Bliskim Wschodzie te niepokoje i antyizraelskie demonstracje są dosyć szerokie, to jest zrozumiałe. Natomiast ostatnio chyba u nas się mniej przebiło, dosyć duża demonstracja antyizraelska, propalestyńska w Moskwie. Mieliśmy też coś, co się też mało przybijało, jeżeli chodzi o Czeczenię, Inguszetcję, Dagestan. Mamy dosyć duże wrzenie. Jak to możemy łączyć i czy to nie jest też tak, że właśnie Rosjanie, jednak, bo ty mówisz, że Putin nie popiera, ale jeżeli czytamy prasę tą rosyjską, no to bardzo silne takie tendencje antyemigranckie, no i antyislamskie pojawiają się w tej prasie z jednej strony, a z drugiej strony mamy demonstracje i powiedzmy islamskie tendencje na Kaukazie, no i również w Moskwie, gdzie dosyć dużo mieszka, tak, osób. A to skomplikowane, bo to są dwie jednak różne rzeczy, to znaczy Kaukaz i Moskwa. Więc jeżeli chodzi o Rosję, w ogóle Rosja ma dosyć skomplikowany stosunek do tego konfliktu. Dlaczego? Bo z jednej strony oczywiście niezwykle się cieszy z tego, że Stany Zjednoczone tracą. Tak? Znaczy oni uważają, że oni w tą próżnię wejdą, nie wiedząc o tym, że za chwileczkę w Arabii Saudyjskiej zaczną mówić po chińsku prędzej niż po rosyjsku. Tak? Więc, no ale Rosjanie mają taką nadzieję, prawda, że tą pustkę strategiczną oni wypełnią. I pewnie będą próbowali to zrobić. Inna sprawa, czy im się to uda. Z drugiej strony mają wyjątkowo bliskie interesy z Izraelem. No nie jest chyba tajemnicą, że Izrael z jakiegoś powodu nie przystąpił do sankcji amerykańskich.
i że znaczna część tych oligarchów izraelskich ma podwójne obywatelstwo z rosyjskim. No W właśnie. związku z tym wiadomo, którędy, krótko mówiąc, Rosja wyprowadza kasę i wprowadza ją z powrotem na masową skalę. W związku z tym tutaj jest to taka, może to jest małżeństwo z rozsądku, ale ono jednak jest trwałe i spojone wspólnym interesem. Mamy też, jeśli chodzi o Rosję, to mamy jeszcze ten interes strategiczny, to jest to, że Rosjanie jak gdyby mają od Izraela zielone światło, jeśli chodzi o poczynania w Syrii, a z drugiej strony Izrael ma od Rosjan, tak? Czyli krótko mówiąc, Rosjanie sobie tę Syrię mają jako swoją quasi-kolonię, a z drugiej strony Izrael bombarduje Irańczyków, którzy Rosjanom przeszkadzają w tej kolonii, żeby nie było wątpliwości, no bo im więcej Teheranu, tym mniej Moskwy w Syrii, prawda, więc to nie jest tak, że tam jest to jakaś miłość na wieki, to jest tak samo pewien wspólny interes i nic więcej, a tą rywalizację Rosjanie zaczęli przegrywać, no bo tam w tej chwili Rosjanie zajmują się czymś innym, więc i wojsk jest mniej, prawda, i zaangażowanie gospodarcze nie może być takie, jak miało być i tak dalej, a Iran jest tam u siebie w swoim żywiole. Więc z tego punktu widzenia Rosja ma dużo pozytywnych jak gdyby relacji, no i oczywiście ta wielka diaspora, która przecież teraz po hebrajsku nie mówi, ale po rosyjsku mówi, prawda? To jest właśnie, to są właśnie ci osadnicy między innymi, ci, którzy teraz są wyborcami właśnie tych zwariowanych partii. To jest tak, to też to warto podkreślić. Więc te relacje rosyjsko-palestyńsko-izraelskie są skomplikowane, ale z drugiej strony, no wiadomo, że jednak Czeczenia, Dagestan, Kabardyno-Bałkaria, prawda, to są wszystko kraje, które mają cały czas ochotę na niepodległość. W taki czy inny sposób. No, 2 wojny czeczeńskie się nie udały, ale jeżeli dojdzie do jakichś zawirowań w Rosji, to jestem przekonany, że w pewnym momencie ci wataszkowie, którzy już się i tak uwłaszczyli tylko tyle, że dzięki łasce Kremla, oraz inni, których jeszcze nie znamy, którzy się dopiero pojawią, prawda, bo przecież to nie tylko Kadyrow mieszka na tym Kaukazie, oni będą próbowali ogłosić niepodległość, niezależność, autonomię, jakkolwiek by to się nie nazywało. Natomiast tam sentymenty antyizraelskie są bardzo głębokie. No, przypomnijmy, że podstawowa siła Al-Kaidy w tej chwili w północnej Syrii, w Idlib, i zresztą wcześniej państwa islamskiego, ja mówię o sile bojowej, to była siła bojowa z Kaukazu. To było kilkanaście, nawet do kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy, którzy mieli ogromne doświadczenie bojowe, bo to i z wojny, przecież ten najsłynniejszy, no przecież Abu Muhammad al-Shishani, czyli z Czeczenii, to był przecież oficer wojsk gruzińskich. Czeczen, tylko z Gruzji, który został później jednym z liderów państwa islamskiego, prawda? Więc tam tych radykałów jest bardzo, bardzo dużo. No to, że oni już nie są w państwie islamskim, bo tam Rosjanie i sam Kadyrow zdławili te wszystkie powstania, także już ta trzon jak gdyby bojowy znajduje się w tej chwili w północnej Syrii, ale to nie znaczy, że zmieniła się ta podstawa społeczno-polityczna, która tych ludzi zwerbowała i wysłała na teren Syrii, prawda, Iraku, Afganistanu i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o samą Rosję i Moskwę, no to też trzeba pamiętać, że Rosja ma jednak sentyment propalestyński cały czas, właśnie nie prohamasowski, czyli to nie chodzi o proislamski, tylko propalestyński. Bo przecież Organizacja Wyzwolenia Palestyny była hołbiona przez Moskwę przez wiele lat, uzbrajana, szkolona, zresztą nie tylko przez Rosję, no przypomnijmy, jeszcze paru takich słynnych, historycznych terrorystów miało jeszcze w latach 90. firmy w Warszawie, żeby daleko nie szukać, tak? Już po odzyskaniu niepodległości w 89. Słuchaj, tu jest następne, przepraszam, pytanie od Rewana. Pytanie dotyczy, bo część ekspertów, część tego, co widzimy, wskazuje, że Rosja w jakimś stopniu, jeżeli chodzi o tę początkową fazę, dołożyła, tak jak tutaj widz pisze, rąk do tego konfliktu. I czy twoim zdaniem obecny rząd, no nie wiem, będzie chciał coś z tym zrobić, bo też widzieliśmy takie pomruki niezadowolenia jednak ze strony, no i nakładanie różnego rodzaju, na razie myślę, że drobnych gestów w stosunku do Rosji. Natomiast czy to mogłoby się, nie wiem, jakoś przeobrazić w jakąś większą akcję? Nie rozumiem, o który rząd chodzi? Obecny rząd izraelski, czy będzie w jakiś sposób chciał
powiedzmy, no nie wiem, nazwijmy to zemścić się za to, że jednak Rosja gdzieś maczała palce w tym konflikcie. Nie sądzę. Chyba o to chodzi. Znaczy przede wszystkim ja akurat nie do końca przypuszczam, że raczej nie maczała jako maczała, tak? Znaczy to nie jest tak, że Rosjanie zaangażowali się, tak samo Irańczycy nie, prawda? Że to oni zaangażowali się w przygotowanie Hamasu do tych ataków i tak dalej. No są takie tezy, no bo wiadomo, że wszystko co złe to z Rosji, natomiast albo dobre w zależności od punktu widzenia, tak? Jasne. Natomiast nie, ja nie sądzę. Znaczy tutaj Rosja nie miała tutaj specjalnie interesu w tej destabilizacji, bo zresztą to widać po tym, w jaki sposób jakby na początku tego konfliktu jakby wyglądały te relacje, to znaczy to jest, dalej jest tak, że dosłownie 1 dzień czy 2 dni potem Izraelczycy bombardują Syrię i znowu mogą bombardować Rosjanie, nie włączają systemów obrony przeciwlotniczej, tak? Czyli krótko mówiąc, tutaj nie ma jak gdyby takich oznak, że tutaj się utwardziło to stanowisko. Są, wiesz co, Wojtek, ponieważ Izraelczycy zaczęli blokować, jeżeli chodzi o fundusze, inwestycje rosyjskie i przyłączyli się częściowo do sankcji. Właśnie pieniądze rosyjskie. A więc pytanie jest, czy to jest powiązane, tak? Bo może... Ja nie widziałem takich dokumentów, żeby coś takiego było, czy to byłoby oświadczone oficjalnie, prawda? Jest oświadczone, kilka dni temu podawaliśmy. Że przystępujemy do sankcji, okej, tego nie widziałem. Nie powiedzieli, że przystępują, tylko powiedzieli, że blokują aktywa rosyjskie części Rosjan, tak? Nie mówili być nic może, o sankcjach, tylko tak, powiedzieli, tylko że powstaje pytanie, na ile to robią ze względu na zaangażowanie w konflikt, a na ile to robią ze względu na prośbę Amerykanów, tak? No bo w tej chwili uzależnienie od dostaw chociażby amunicji amerykańskiej jest ogromne, tak? Więc jakby są dużo, w tej sytuacji są mniej aroganccy w stosunku do Amerykanów niż jeszcze przed tą wojną. No ale to też nie możemy wykluczyć, tak? Znaczy zawsze na samym początku konfliktu pojawiły się takie na przykład sugestie, że to wszystko tak naprawdę robota GRU. I to wskazywano na jedną zresztą ciekawą bardzo sugestię, że dlatego, znaczy co wskazywało na to, że robota GRU? Na to, że Palestyńczycy, którzy wyjechali z Gazy, mieli bardzo, bardzo dokładne plany miejscowości, to mało, ale mieli również dokładne informacje, gdzie na przykład który dowódca wojskowy mieszka, który oficer i tak dalej. No to wymaga już, to znaczy tego pani sprzątaczka, która gdzieś tam wynajmuje się i jeździ, czy jakiś człowiek, który tam jest elektrykiem, który sobie łazi z domu do domu i chodzi po tych kibucach, chociaż trzeba pamiętać, no znowu Palestyńczycy w kibucach rzucają się w oczy, tak? Szczególnie tych takich bardziej zamkniętych, więc to nie jest tak jak w Stanach Zjednoczonych, prawda, że państwo wielonarodowe i jak się pojawia cudzoziemiec, to nikt tego nie widzi. Więc sugerowano właśnie, że któraś z agencji wywiadowczych nieprzyjaznych Izraelowi mogła stać na przykład za rozpoznaniem tego. No i właśnie sugerowano, że to mogło być GRU, ale mogli to być Irańczycy. No na pewno nie zrobił tego Hamas samodzielnie, ponieważ oni mieli aktualne dane. Trzeba pamiętać, że jednak ludzie przeprowadzają się, oficerowie zmieniają miejsca pobytu, prawda, jest relokacja jednostek. Oni wiedzieli dokładnie, kto jest gdzie i w którym miejscu, czyli musieli mieć na bieżąco z której ze służb wywiadowczych. No ale krytycy tego sposobu myślenia mówili o coś takiego, że a może właśnie ci panowie ze służb izraelskich mówią tak, bo jakby nie jest wstydem przegrać z GRU, jak CIA potrafiło, prawda, a wstydem jest przegrać z bandą jakichś tam turbaniarzy, prawda, którzy przyjechali na motorynkach i myśmy się nie byli w stanie rozpoznać ich planów, tak, i rozpoznać ich wywiadu, który mieli. Więc to są cały czas takie przesłanki, no nie wiem, to są przesłanki, tak? Znaczy nie ma żadnego twardego dowodu, ile w bardzo wielu innych przypadkach tego typu operacji jakiś twardy dowód, a przynajmniej bardzo głęboka sugestia by się pojawiła, tak tutaj tego nie ma. Chociaż z całą pewnością jestem przekonany, że generalnie ostatecznie największym beneficjentem tego wszystkiego, szczególnie wobec takiej bardzo konfrontacyjnej postawy w tej chwili, znaczy wschodu z Zachodem, będzie Rosja. I to jeszcze będziemy mieli przynajmniej kilka takich odsłon tego konfliktu, szczególnie gdyby doszło moim zdaniem do tej ucieczki uchodźców. To znaczy, gdyby było tak, że ta fala uchodźców ruszy na przykład do Egiptu, bo do Jordanii to nie jestem przekonany, ale załóżmy do Egiptu.
Egipt jest po pierwsze, pomimo tego, że jest niby sojusznikiem Zachodu, ale on jest sojusznikiem Zachodu wtedy, kiedy potrzebuje pieniędzy, a z Rosją ma bardzo dobre jednak kontakty cały czas. Ja sobie potrafię wyobrazić taką sytuację, w której Putin czy Łukaszenko, to obojętne, który z nich zaproponuje na przykład przewiezienie części z tych. Oni mają świetne ośrodki dla uchodźców, niedaleko w Puszczy Białowieskiej, mogą trochę tych rodzin, powiedzmy, tutaj przesiedlić, a potem im pokazać, w którą stronę jest Białowieża, prawda, i w którą stronę są Niemcy. Więc ja sobie potrafię wyobrazić też takie sytuacje, które mogłyby być prowokacjami rosyjskimi tutaj jeszcze z użyciem tych uchodźców. No ale to jest na razie warunek przyszły niepewny, tak, no bo nie wiadomo, czy ci uchodźcy wyjdą, prawda, ale Egipt powiedział, że na pewno nikt nie będzie trzymał u siebie, bo nie jest w stanie. Więc... No ale poczekaj, bo tutaj też jest takie pytanie, czy Izrael chce, tak jak powiedziałeś, no obecny rząd dużo wskazuje, że chciałby zlikwidować zupełnie tą strefę gazy, no ale Egipt, czy w ogóle ich jednak przyjmie, no bo granica jest jednak zamknięta, czy też zachodni brzeg, bo o tym też mówiono, też jakiś taki pomysł był, no bo co z tymi ludźmi zrobić, tak, skoro oni tam nie mogą mieszkać, zresztą no jeżeli no zostaną zniszczone ich domy, no to w sumie nie będą za bardzo mieli gdzie mieszkać, tak, a możemy sobie wyobrazić jednak, że pomimo, że jest ich tam 2 miliony, no to wybić może nie, ale zniszczyć domostwa, no i doprowadzić do takiej totalnej ruiny, to już tak. No tak, no właśnie to się dokładnie dzieje i teraz powstaje pytanie, czy ci ludzie będą w stanie na tych ruinach żyć i właśnie to jest właśnie ta funkcja izraelska, tak, czyli Izrael będzie starał się doprowadzić do tego, żeby ci ludzie się stąd wyprowadzili. Najprostszym sposobem, najszybszym było po prostu bombardowanie ich dotąd, dopóki nie zaczną uciekać po prostu panicznie w kierunku granicy egipskiej. Nawet jeżeli Egipt powiedział już otwartym tekstem, że jeżeli Izrael to zrobi, a wie pan, jeżeli to jest tak, że mówi to zarówno szef wywiadu, jak i szef armii, potem prezydent i to jeszcze przy dywizji pancernej, która poszła na granicę od razu po tym jego przemówieniu, no to nie są rzeczy takie mówione od tak sobie, prawda, u cioci na imieninach. Znaczy, oni powiedzieli wyraźnie, jeżeli Izrael to zrobi, to znaczy, że Egipt wypowie układy z Camp David i rozpoczyna wojnę z Izraelem. Znaczy, znajdzie się w stanie wojny. To czy wygra, czy przegra, to jest inna sprawa, natomiast to są bardzo ostre słowa, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe. Natomiast nie potrafię sobie wyobrazić takiej sytuacji, w której 1 milion ludzi z dziećmi na ręku ucieka pieszo i próbuje się przedostać przez te druty, prawda, i przez ten mur, a Egipcjanie zaczynają do nich strzelać z karabinów maszynowych. No, nie sądzę. W związku No z tym... tak, ale też wiesz, to musiałaby być, tam masz Synaj, no co będą tą autostradą maszerować, to też w sumie też niewyobrażalne jest. Znaczy nie, no oni są, w tej chwili w Rafach jest zdolność do przyjęcia około 100 000 uchodźców. Natomiast 100 000, prawda, i to jest maksymalna wydolność. Natomiast no, uciekać przed bombami to się ucieka gdziekolwiek, no, ucieka się tam, gdzie nie bombardują. Natomiast ja przypuszczam, że raczej tutaj Izrael doprowadzi, bo taki już się projekt ustawy nawet pojawił w Knesecie, że tutaj będzie cała, jak gdyby stworzona cała instytucja wysiedlania Palestyńczyków do innych krajów, tak? Czyli oni tutaj proponują, żeby to właśnie bogate kraje arabskie również zapłaciły za to, żeby każda z tych osób, która tam jest w tej chwili, mieszka w strefie Gazy, żeby ona się wyprowadziła dobrowolnie do jakiegoś innego kraju, no i teraz należy stworzyć presję międzynarodową, żeby inne kraje przyjęły. No może do Niemiec, prawda, bo oni lubią akurat przyjmować wszystkich. Natomiast no to, czyli my byśmy oczywiście powiedzieli, że to jest jakaś bzdura, no ale no bzdura, ale partie rządzące składają tego typu projekty ustaw. To jest akurat są tezy Smotricza, czyli ministra finansów w tym rządzie. To gdybyśmy mówili o jakimś tam jakimś marginalnym pośle, prawda, z jednoosobowej partii, to okej, no ale na razie to jest partia rządząca. Więc takie pomysły się pojawiają. To może nie zabić, może nie wypędzić w sensie takim pędzenia ludzi po prostu pod bagnetami, no to może właśnie, żeby oni jakoś tam wyjechali. A słuchaj, taki pomysł, który też się pojawiał, zachodni brzeg, korytarz, czy też Liban. No zupełnie odrzucasz ten... Ale gdzie, że na zachodni brzeg? Tak. No, ale na zachodni brzeg absolutnie się nie zgodzą, dlatego, bo zachodni brzeg w przeciwieństwie do... Znaczy zachodni brzeg jest już w tej chwili miejscem kolonizacji izraelskiej. Tam jest już ponad 500 000 w tych nielegalnych osiedlach 500 000 Izraelczyków. No przecież przesiedlenie w tym momencie tych 2 milionów z Gazy znowu prowadzi do sytuacji, w której te osady są zagrożone, no bo nagle pojawia nam się 2 miliony Palestyńczyków, których trzeba byłoby tam osiedlić.
Co więcej, no, Izrael ma akurat wielką ochotę na zachodni brzeg, bo Dolina Jordanu, generalnie zachodni brzeg, no to są pola uprawne, to są żyzne ziemie, o które niełatwo w tych okolicach, powiedzmy sobie, szczególnie nad Jordanem. I to jest właśnie ten teren, z którego tym bardziej chce Izrael wyrzucić tych Palestyńczyków, bo to jest teren pod potencjalną, zresztą aktualną również kolonizację. Ta kolonizacja się odbywa właśnie dokładnie tam, czyli trzeba byłoby te 800 tysięcy, czy 500, czy 800, bo już są różne dane, tych nielegalnych osadników trzeba byłoby zabrać z powrotem do Izraela, no nie wiem, do Gazy, to skórka za wyprawkę, więc to raczej nie. Natomiast przepędzenie do Jordanii, czy próba przepędzenia do Libanu, tak, tylko że w Jordanii w tej chwili już jest, to jest 3,5, no byłoby ponad 50% uchodźców. To byłoby państwo. To jest taki czynnik destabilizujący, to jest w ogóle nie do utrzymania. Natomiast obecnie Jordania skąd ma? Zachodni brzeg, tak? Jordania ma w tej chwili tych, którzy uciekli z zachodniego brzegu i jeszcze ma na dodatek Syryjczyków, 1 milion. Syryjczyków. Których i jeszcze następne kilkadziesiąt albo więcej tysięcy, którzy czekają na granicy Waltanów, których już armia nie wpuściła, tam Amerykanie ich pilnują. Natomiast w Libanie przepędzenie nawet 100 tysięcy to jest nowa wojna domowa. To jest całkowita zmiana również struktury etnicznej i religijnej, bardzo, bardzo kruchej. No przypomnijmy, poprzednia wojna domowa wybuchła właśnie wtedy, kiedy przepędzono właśnie tam Palestyńczyków z Fatahem i z ich innymi organizacjami, prawda, czyli z całym dobrodziejstwem inwentarza. I państwo, które było wcześniej rządzone przez większość chrześcijańską, jest w tej chwili, ci chrześcijanie są już mniejszością. Co więcej, mamy jeszcze na dodatek z jednej strony szyitów, których wsparła Syria, z drugiej strony mamy właśnie tą potężną grupę sunnitów, którymi są Palestyńczycy, którymi poprzednio była OWP. No, skończyło się na 10 latach tak naprawdę wojny domowej, więc tutaj nikt nie zaryzykuje przesiedlania kogokolwiek w ten rejon. No, trzeba pamiętać, że przesiedla się z dobrodziejstwem inwentarza, z Hamasem, z palestyńskim islamskim dżihadem. Co więcej, ci ludzie są tak teraz zradykalizowani, szczególnie tacy wypędzeni, że tam moim zdaniem to jeżeli zostanie podany numer rekrutacyjny państwa islamskiego, to trzeba będzie zatrudnić specjalnie zewnętrzną infolinię, bo przecież tam się będzie telefon urywał. Każda radykalna organizacja, która da broń do ręki i zagwarantuje walkę z Izraelem, będzie miała po prostu kolejki rekrutów. Więc Ale słuchaj, dla takiego państwa, bo w Libanie jest w tej chwili tak, że w Libanie przecież armia nie jest w stanie zapanować już nad tymi obozami uchodźców, które ma. Przecież jest czymś regularnym, czy na południu, ale nawet na północy w Tyrze, że tam człowiek sobie staje rano, bierze kałasza, prawda, otwiera okno, wali 4 serie, prawda, na drugą stronę ulicy i zamyka okno i prawda, do następnego kupienia, następnego magazynka, bo tam jeszcze są walki w samych tych obozach. One teraz zostały trochę wytłumione, ale jeszcze niedawno, 2-3 miesiące temu, przecież tam były regularne bitwy. Znowu właśnie między różnymi frakcjami, między na przykład Hamasem i Fatahem, czy zwolennikami Hamasu i Fatahu. Ale to z tego, co sobie tak rozmawiamy, to tworzy się taka sytuacja, w której ci ludzie nie ma co z nimi zrobić, nie mogą emigrować do Egiptu, bo Egipt się nie zgadza, nie mogą do Jordanii, nie mogą do Libanu, nie mogą na zachodni brzeg, a tracą domy. I to, co ty mówiłeś, będą się radykalizować, bo jak stracili dom, dobytek życia, to nie ma szpitala, to im zostało, tak? Wyobraźmy sobie, nie ma szpitala, nie ma kanalizacji, nie ma czystej wody. W związku z tym mamy automatycznie epidemię cholery, dengi i wszystkich tego typu rzeczy. Skąd wiemy? Bo w Jemenie dokładnie tak to wyglądało. Jak Saudyjczycy zbombardowali wodociągi, to się okazało, że mieliśmy największą współcześnie epidemię cholery na przykład na świecie. Więc będziemy mieli tego typu rzeczy. Zresztą nawet sam Netanyahu powiedział, że dlatego zezwolono właśnie na dostawy tego paliwa, żeby zaczęły działać studnie, bo epidemie, które tam mogą wybuchnąć, mogą się rozprzestrzenić również na Izrael. No tak? Właśnie, bo to też uderzy w Izrael, tak? Jednak mamy 2 miliony ludzi, epidemia, to jakaś pandemia różnych chorób, a ci ludzie, jeżeli się nie przeniosą do tego Egiptu, bo rozumiem, że to z tych krajów uważasz najbardziej prawdopodobny kierunek ewentualnej emigracji, tak? To ten Egipt, tak, znaczy Egiptem jest granica, tak? Ze wszystkimi innymi krajami tej granicy nie ma, w związku z tym Egipt jest najbardziej, jedynym fizycznie, geograficznie możliwym, ale Egipt po pierwsze nie jest w stanie, znaczy po pierwsze nie chce, po drugie nie jest w stanie, po trzecie jeszcze nie zapominajmy, Egipt jest w potężnych problemach finansowych.
Znaczy Tak. pojawienie się tam nawet 100 000 tych uchodźców to jest już jeszcze wyjątkowo trudne miejsce, ponieważ Egipt niedawno przecież wysiedlił z Rafah, czyli właśnie dokładnie z granicy ludzi, ponieważ nie był w stanie sobie przez 5 lat poradzić z permanentnym powstaniem dżihadystów z państwa islamskiego, którzy mieli tam po prostu potężne zaplecze i armia egipska przegrywała regularne bitwy z państwem islamskim. Oni doszli do wniosku, że jedynym sposobem jest wyludnienie po prostu tego miejsca. Natomiast oni wiedzą również, że radykałowie z Gazy, a tych radykałów będzie więcej niż 5%. Coraz więcej. Bo to tak się standardowo mówi, że w każdej populacji jest około 5% radykałów, prawda? To doświadczenia libańskie były takie, że czyli jak mamy 100 000 ludzi, to 5% z tego to będą radykałowie, którzy będą, no różnie, no jedni będą zdolni do chwycenia za broń, inni nie. I oni po prostu się obawiają, że jeszcze ta rebelia, jeszcze to bractwo muzułmańskie, które przyjdzie z Gazy, ono zasili bractwo muzułmańskie w Egipcie, a bractwo muzułmańskie w Egipcie jest organizacją terrorystyczną, która walczy z państwem egipskim. Co więcej, no kiedyś to było jedno bractwo, znaczy to Hamas, czy generalnie Hamas był delegaturą jak gdyby bractwa muzułmańskiego z Egiptu przecież, a nie samoistną komórką. Czy jeszcze wcześniej, jak się nazywał Mujama. Okej, czyli mamy dosyć trudną sytuację i rozumiem, że Znaczy, jest jakaś... jeżeli ktoś ma pomysł na jej rozwiązanie, to możemy podać pewnie numer do Komitetu Noblowskiego, tak, na pokojowego Nobla. Nie, no powiedziałeś, jest pomysł, czyli zmienić rząd w Izraelu, doprowadzić do rozejmu, tak, i sprowadzić tą sytuację. Ale to nie, Też nie. to właśnie to nie rozwiązuje sprawy, bo tutaj problem jest nie tylko po stronie izraelskiej, no jest również po stronie palestyńskiej. Okej. Teraz jest tak, że to warto wiedzieć, że Benjamin Netanyahu jest oskarżany przez Izraelczyków o jedną rzecz. Przez Arabów to wiadomo wszystko, ale przez Izraelczyków o jedną rzecz. On jest autorem Hamasu, a w każdym razie Hamasu takiego, jak w tej chwili znamy. To był pomysł od początku Netanyahu, żeby użyć organizacji islamistycznej, organizacji, można powiedzieć, dżihadu wtedy, bo to jeszcze wtedy na początku była dżihadu, znaczy organizacją dżihadu, żeby użyć ją jako narzędzia do zwalczania świeckiego, więc nie islamskiego jak świeckiego, wiadomo, Fatahu. Fatah natomiast był akceptowany przez Unię Europejską, wcześniej Wspólnoty Europejskie, przez Stany Zjednoczone i było bardzo blisko do utworzenia państwa palestyńskiego, właśnie rozmawiając z Fatahem. Tyle tylko, że to taka sytuacja, gdzie wtedy powstały dwa państwa palestyńskie, gdzie jednak interlokutorem dla Zachodu jest Fatah i jest takim, z którym można rozmawiać, bo zresztą Fatah jest uznany przez ONZ za jedynego reprezentanta narodu palestyńskiego i tak dalej. W związku z tym to by przekreśliło całkowicie te właśnie plany Wielkiego Izraela, od Nilu aż po Eufrat. Dla nas to może brzmieć egzotycznie, ale rządzą partie, które mają to w programach. Rządzą partie, gdzie liderzy tych partii fotografują się na tle takich obrazków. Nawet Netanyahu w ONZ ostatnio pokazywał nowy Bliski Wschód, pokazał tą mapę Izraela, oczywiście bez terytoriów okupowanych. Wtedy wszyscy myśleli, że mu się pomyliło i mu się nie pomyliło. W związku z tym, więc Hamas został wyhodowany przez Netanyahu. Co więcej, jemu się tam zarzuca konkretne kwestie. Na przykład on za każdym razem, jeszcze jak był na przykład w gabinecie Ehuda Baraka, Ehud Barak był bardzo blisko podpisania do porozumień z Palestyńczykami. Zresztą Netanyahu wyszedł wtedy jako minister, rzucił papierami, on powiedział, że on nie weźmie udziału w takim rządzie, ponieważ on miał właśnie od zawsze wizję taką, żeby Hamas jako organizacja skrajna wygrał z Fatahem, bo Fatah, jeżeli się układa z Izraelczykami, to automatycznie ma łatkę kolaboranta. Hamas natomiast jest nieprzejednany, dżihad, prawda, islam, prawda, meczet Al-Aqsa i tak dalej. Następnie, jeżeli Hamas zyska przewagę nad Fatahem, to wiadomo, że nikt z Hamasem nie będzie o państwie rozmawiał. Nikt nie rozmawia z terrorystami o założeniu państwa. Znaczy do czasów Talibanu ta teza była na pewno prawdziwa. I zarzuca się na przykład jemu, że on zezwolił na to, żeby $5 miliardów w ostatnich latach trafiło z Kataru do Hamasu i to za te pieniądze Hamas kupował sobie broń, budował tunele i tak dalej. Utrzymywał się. To trafiało bezpośrednio do Hamasu w strefie Gazy. Zamiast do właśnie władz palestyńskich, które w ten sposób by się wzmocniły, a w związku z tym byłyby w stanie same wyrugować Hamas, to Hamas miał pieniądze do rozdawania, prawda? Był jedynym pracodawcą, wzmacniał się, mógł sobie budować rakiety, tunele, bunkry i tak dalej. I to wszystko za zgodą Netanyahu.
Znaczy, to była osobista zgoda jego i to jest udowodnione ponad wszelką wątpliwość. I właśnie za to go atakują, za to właśnie mówią, że musi odejść. I on za każdym razem, kiedy był za to atakowany w Izraelu, to on odpowiadał, no tak, ale to oni właśnie, to właśnie należy osłabiać tą autonomię palestyńską, bo jeżeli nie, to Zachód uzna za chwilę Palestynę za państwo już powszechnie, nie tylko niektóre państwa, i będzie się dogadywał z Abbasem, prawda, i z Fatahem, a w związku z tym już będziemy musieli zabrać te 500 000 osadników i będą granice z 1967 roku, czego Netanyahu i prawicowy skrajnie Likud jest przeciwnikiem. No to niestety jest cała prosta, aż prostacka wręcz historia. Tutaj nie ma żadnych skomplikowanych elementów w tym wszystkim. I za to go właśnie chcą, znaczy jego chcą na tej latarni za nogę powiesić nie tylko nie za jakąś tam korupcję, tylko właśnie za te dwie kwestie. Za wyhodowanie Hamasu i jego nie wiadomo tylko czy systemowe, czy też nie zlekceważenie. Tym bardziej, że przecież te wszystkie, proszę zobaczyć, przed 7 października Służba Bezpieczeństwa nie zajmowała się ochroną granicy i ochroną Negewu, tylko zajmowała się ochroną ekstremistów, którzy sobie urządzali prowokacje na zachodnim brzegu. Zgadza się. A powiedz, jeżeli ostatnie pytanie odnośnie tego Bliskiego Wschodu bo już tak godzina, myślę, że na ten Bliski Wschód Kończy się długo. Niedługo będziemy też kończyć. Porozmawialibyśmy jeszcze chwilkę o Rosji, natomiast zanim, jakbyś mógł powiedzieć, ja wiem, że to jest strasznie trudne, ale pewnie słuchacze by chcieli usłyszeć. Mamy teraz rozejm, ten rozejm prawdopodobnie wejdzie w życie. Co dalej? Tak? Czyli ja wiem, że sytuacja jest trudna, nie ma rozwiązania, no ale jakoś coś będzie, tak? Czy eskalacja, czy jednak jakieś inne rozwiązanie, w którym kierunku to będzie zmierzać? Moim zdaniem będzie to zmierzało w następującym kierunku. Czy Stany Zjednoczone wykorzystają te 10 dni do potężnej presji na Izrael, żeby Izrael przede wszystkim zgodził się na ich warunki dotyczące końca tego procesu, tak, tego całego konfliktu. I z całą pewnością będą starali się, jeżeli zobaczą, że nie ma tutaj zgody ze strony izraelskiej, a moim zdaniem w tej chwili jeszcze nie ma, a nawet wręcz przeciwnie, jest wyraźny opór, to albo będą dążyły do destabilizacji tego rządu, czyli do wdrożenia właśnie tego pomysłu z partiami centrystycznymi, Jarem Lapidem, prawda, również, czyli opozycja plus centrum bez ekstremistów, po to, żeby pojawiła się pewna perspektywa rozwiązania, czyli żeby to nie było rozwiązanie pod tytułem wymordujemy, wypędzimy i tak dalej, tylko że będzie to rozwiązanie na przykład takie, jak Amerykanie próbują przekonać państwa arabskie, żeby na terytorium Gazy po zakończeniu tego konfliktu nie było okupacji izraelskiej, tylko pojawiły się na przykład wojska saudyjskie i tureckie pod na przykład egidą ONZ-u. Zresztą Chińczycy proponują również wprowadzenie, czy teraz nie tylko Chińczycy, ale również ten prezydent RPA zwariowany też właśnie proponował wprowadzenie wojsk ONZ. No, prawda, moim zdaniem ONZ to akurat się tutaj nie nadaje do tego, ale rzeczywiście wojska tureckie, to Turcja się aż pali do tego, żeby tam wejść do strefy Gazy. I ona by sobie poradziła z Hamasem, co do tego nie ma wątpliwości. Tyle tylko, że powstaje pytanie, do jakiej Gazy. I właśnie to jest ten największy problem, stąd ci Saudyjczycy, no bo na Bliskim Wschodzie w tej chwili żadne państwo poza Arabią Saudyjską i Emiratami nie ma tyle pieniędzy, żeby odbudować w tej chwili te ruiny. Tam trzeba odbudować szpitale, tam trzeba odbudować wodociągi, całą infrastrukturę. Ci ludzie muszą gdzieś spać, prawda, muszą coś jeść. W tej chwili to jest wszystko poza ich zasięgiem. A co więcej, Izrael ma w tej chwili jeszcze pomysł, żeby teraz z południa ci ludzie zostali, te 2 miliony już ludzi ponad, żeby oni się wszyscy przenieśli na wybrzeże, na mniej więcej obszar wielkości warszawskiego lotniska Okęcie. Co jest po prostu jakąś aberracją. No, jak staną na jednej nodze, to może tam się pomieszczą. Więc tam nie ma w ogóle żadnej infrastruktury, niczego, ani humanitarnej, ani wody, ani szpitali, no nic tam, krótko mówiąc, nie ma. I wtedy Izrael będzie mógł sobie spokojnie zbombardować już tą południową część. Więc krótko mówiąc, to będzie, no niestety, tak to będzie wyglądało. Czyli po 10 dniach, jeżeli Amerykanie nie powstrzymają Izraela, moim zdaniem nie dadzą rady, chociaż będą bardzo, bardzo próbowali, będziemy mieli powtórkę z tego, co było, tylko dużo bardziej.
To znaczy obie strony się przegrupują, prawda? Hamas tam sobie wydłubie kolejne dziury w tunelach, Izraelczycy sobie wybiorą kolejne cele do bombardowania i sekundę potem, kiedy się skończy ten rozejm, rozpocznie się dokładnie to samo, co oglądaliśmy teraz, tylko no, ze zdwojoną siłą, bo Izrael cały czas rozumie, że z każdą sekundą kończy mu się, jak to on ładnie mówi, okienko dyplomatyczne. Czyli krótko mówiąc, ten czas, kiedy presja krajów świata, Izrael akurat z innych krajów świata to lekce sobie waży, natomiast presja innych krajów świata na Stany Zjednoczone będzie już tak wielka i te straty amerykańskie polityczne będą tak wielkie, że Amerykanie przestaną być mili, tak? Zresztą to ostatnie głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa, gdzie pokazali, że oni potrafią nie zastosować weta, jeśli chodzi o Izrael, prawda? To chodziło o tą sytuację dzieci. To był taki pierwszy sygnał, który Netanyahu moim zdaniem zrozumiał, a jeżeli nie zrozumiał, to Amerykanie potrafią być, ja miałem dużo do czynienia z amerykańską administracją, akurat negocjując różne rzeczy z nimi, oni potrafią być wyjątkowo brutalni, jeżeli się narusza ich interesy, tak? Znaczy tu się kończą miłe uśmiechy, to jest ta słynna dyplomacja grubego kija. I co prawda lobby izraelskie, prawda, i taka proizraelskość w społeczeństwie amerykańskim jest jednak bardzo silna. Ja mówię nie o kwestiach rasowych, etnicznych, tylko o żyrowaniu tego akurat rządu izraelskiego, ale w momencie, kiedy krótko mówiąc, 4 lata, kolejne 4 czy 5 lat w opozycji albo 10 zajrzy demokratom w całych Stanach Zjednoczonych, począwszy od gminy, a kończąc na Senacie i prezydenturze, to będzie zupełnie inna rozmowa z Amerykanami, ponieważ w tej chwili zagrożony jest jak gdyby rządy demokratów w Stanach. Znaczy tak to można powiedzieć i to wszystko przez ten konflikt. Więc im będzie się to pogłębiało, im bliżej będzie wyborów, im dłużej to będzie trwało, no tym będzie ta presja amerykańska może być dużo, dużo, dużo silniejsza. Zawsze powstaje tylko pytanie, na ile to będzie skuteczne i tego nie wiemy. Bo to są wszystko teoretyzowania. Niestety takie teorie jedynym sposobem jest praktyka, czyli właśnie będziemy obserwowali, co tak naprawdę Amerykanie będą potrafili zrobić w samym Izraelu, jeżeli Izrael będzie nadal jakby otwarcie sprzeciwiał się pomysłom amerykańskim. No tak, no tutaj ja się akurat w tym aspekcie zgadzam z tobą, Amerykanom. No te interesy amerykańskie i izraelskie, albo inaczej, tego rządu amerykańskiego i bo to też tak mówimy izraelskie i amerykańskie, to tak nie do końca, czyli tego rządu izraelskiego i obecnej administracji, no zaczynają się jednak mocno rozjeżdżać, no bo szykuje się jakaś kolejna porażka, a że tak powiem po stronie republikańskiej zostanie to na pewno wykorzystane. Oczywiście. A skoro jesteśmy przy tym, no to mamy drugi konflikt, który jest bliżej nas, w którym też są rozbieżne interesy i co nas może tam czekać, bo my dużo piszemy na temat ekonomii, głównie Rosji, jak to wygląda. Tam sytuacja nie wygląda za specjalnie dobrze, natomiast no, tu widzimy też, że no, tym największym graczem, jeżeli chodzi o konflikt ukraińsko-rosyjskim, pewnie są Stany Zjednoczone, a tutaj widzimy, że być może będą zmiany, a być może nie. Jakie twoje jest zdanie, w którym kierunku konflikt ukraińsko-rosyjski będzie zmierzał i jak ty to oceniasz w tym momencie? Znaczy ja się obawiam, że niestety ta wojna, jeżeli ona się będzie przedłużała, to ona może mieć fatalny skutek dla tego konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, ponieważ po pierwsze Stany Zjednoczone już zaczęły delikatnie opowiadać o tym, że może czas na rozmowy, a każdy taki sygnał jest sygnałem niepokojącym po prostu. Ale ja obawiam się, że w tej sytuacji, gdzie z jednej strony administracja Bidena jest krytykowana za wsparcie teraz dla tego, co robi Izrael, a z drugiej strony przez republikanów znowu za wydawanie nadmiernych sum bez żadnej kontroli na konflikt ukraińsko-rosyjski, to może się okazać, że albo ta administracja zacznie zmniejszać tę pomoc, albo wręcz zacznie po prostu mocno naciskać na Zełenskiego, żeby zaczął po prostu myśleć o rozejmie.
żeby zaczął myśleć o zawieszeniu broni, o rozejmie, no co będzie oczywiście oznaczało spektakularne zwycięstwo, czy Rosja to na pewno ogłosi jako spektakularne Tak, zwycięstwo. to zgadzamy To się też. znaczy zatrzymanie w tej chwili wojsk, Rosjanie pokażą, proszę bardzo, odbiliśmy Noworosję, prawda, no może żeśmy nie zdenazyfikowali, ale tam kraj zrujnowany, niech sobie Zachód, prawda, go teraz odbudowuje. Natomiast ja się obawiam jeszcze drugiej rzeczy, że ten konflikt również może, no, ponieważ on wysoce prawdopodobne, że doprowadzi do klęski demokratów, a w związku z tym zwycięstwa Trumpa, jeżeli się nic w Stanach nie zmieni oczywiście, czyli Trumpa nie wsadzą skutecznie albo nie znajdą innego kandydata na miejsce Bidena demokraci, a nie sądzę. I w takiej sytuacji Trump już powiedział, co zrobi, tak, że on zakończy ten konflikt w ciągu jednego dnia. I nie sądzę, żeby to wyglądało tak, że zadzwoni do Putina i powie wycofaj się, bo to raczej tak nie zadziała. Moim zdaniem po prostu właśnie zrobi wszystko, żeby doprowadzić do natychmiastowego zawieszenia broni. Zadzwoni do Zełenskiego, powie albo się godzisz na to, że przestajecie walczyć, albo radź sobie sam. To tak naprawdę będzie koniec tego konfliktu. Więc to jest bardzo, bardzo niedobre, no bo to oznacza po prostu zamrożenie granic i to, co będzie tam zwaną linią aktualnej kontroli, stanie się de facto granicą rosyjsko-ukraińską. I to widzieliśmy już w tylu konfliktach i między Indiami, Pakistanem, i w Korea Północna-Południowa, i nawet na tym nieszczęsnym zachodnim brzegu. No co z tego, że są terytoria okupowane, tak? To wszyscy protestują, że są terytoria okupowane, a jakby co, to kupują później daktyle made in, prawda, Izrael, chociaż są z terytoriów okupowanych. No więc jakby takie, no, albo tak jak z Krymem, tak, że nikt nie uznaje, a tak naprawdę wszyscy przyjmują to do wiadomości. A słuchaj, ja zadam Ci takie przewrotne pytanie. O ile Rosjanie czekają właśnie na takiego czarnego łabędzia, czyli Trump dochodzi do władzy i przez to ten konflikt się kończy, to być może obecny rząd izraelski czeka, aż Trump dojdzie do władzy i znowuż retoryka Amerykanów będzie może bardziej proizraelska. Jak sądzisz? Znaczy, na pewno Trump jest skrajnie proizraelski, to tego nie ma wątpliwości. Nie było tak proizraelskiego prezydenta w historii, ale Trump ma jeszcze jedną cechę. On jest mocno niesterowalny i z tego, co widziałem, on się strasznie poobrażał z Izraelczykami. Ponieważ Na kogo on się nie obraził, powiedz mi. Nie, no ale no tak, ale on się tam, wiesz. ale wiesz, no, on jak się obrazi, to on się tak obraża na poważnie, bo po pierwsze jego tam strasznie zrugali, że on powiedział, że on im tam załatwił wzgórza Golan i Jerozolimę, a Izraelczycy powiedzieli, że nie, więc on tam się ciężko na nich poobrażał i on tam wielokrotnie już właśnie jakieś takie bardzo ostatnio przynajmniej nieprzyjazne teksty o Izraelu rzucał, właśnie no urażony w jego godności. Ja nie miałem okazji nigdy, prawda, się z nim spotkać, ale znam ludzi, którzy bezpośrednio z nim rozmawiali. Znaczy, mówią o politykach. I oni twierdzą, że on w takim bezpośrednim, bo wiadomo, że politycy, prawda, tworzą pewien teatr na potrzeby publiczności. No, publiczność domaga się czegoś, więc coś tworzymy. A on niestety taki właśnie, jak go przedstawia się na karykaturach, to on taki podobno jest. A już szczególnie w stosunkach międzynarodowych potrafi być, czyli potrafi po prostu strzelić focha, jak to ładnie mówią, i ten foch będzie obowiązującą polityką Stanów Zjednoczonych. Więc my nie wiemy do końca, co on zrobi tak naprawdę, czy jak się jeszcze jemu tam poodmienia w głowie do momentu wyborów, no ale kilka rzeczy jak na razie zapowiedział wyraźnie. Poza tym powstaje pytanie, co mógłby jeszcze zrobić? No on już proponował raz plan dla Bliskiego Wschodu i ten plan został wyśmiany i odrzucony, Tak, więc tak. on już nie ma kolejnego jak gdyby planu dla Bliskiego Wschodu i nie wiadomo w czym jeszcze mógłby poprzeć Izrael. No, wtedy za czasów Trumpa, to jest ciekawostka, że wtedy Netanyahu chciał dokonać aneksji zachodniego brzegu, właśnie korzystając z Trumpa i Trump się na to nie zgodził. Co jest bardzo ciekawe, bo jednak godził się na wzgórza Golan czy na Jerozolimę, a na zachodni brzeg się nie zgodził, to znaczy, że miał jednak wizję trochę inaczej skonstruowanych stosunków międzynarodowych, znaczy takich, gdzie Stany Zjednoczone jakby opowiadając się za Izraelem nie tracą całego Bliskiego Wschodu. To może w ten sposób. Wiesz co, złośliwi mówią, że jak zadzwoni do Putina i powie mu masz 1 dzień i pokój i Putin powie, że nie albo postawi dodatkowe warunki, to też strzeli focha, tak? Co niektórzy tak to postrzegają, że bo tutaj też wydaje się, że interesy Stanów Zjednoczonych i Rosji jednak są rozbieżne i nawet jeżeli republikanie dojdą do władzy, no to trudno sobie wyobrazić, że one będą zbieżne, jeżeli chodzi o Europę, no bo Rosji chodzi o budowę cały czas jednak temu reżimowi, cokolwiek by nie mówić,
no ale wystarczy posłuchać Patruszewa, Putina, tak, oni mówią Imperium Rosyjskie forever i nie przyjmują do wiadomości, że ekonomicznie nie, że jakoś inaczej nie, że demograficznie nie, po prostu budujemy armię i nie tak jak u nas mówią, że jakieś tam 2 lata, 5 lat na odbudowanie, oni cały czas ten plan ekspansji zakładają, tak? A to jak gdyby no nie jest ten kierunek tak, amerykański, bo oni chcą ale- mieć spokój jednak. No ale Na tym Amerykanie kierunku właśnie, no to wschodnim. zależy właśnie, czy trampiści, czy nie trampiści, bo przecież te rozbieżności są ogromne. Mhm. Trump powiedział, Trump ostatnio mówił na temat Europy, no był pytany, czy jeżeli Rosja napadnie Europę, to będzie bronił. Nie. Prawda? Nie, W związku z no tym, wiem, tak. no właśnie, więc to też trzeba trochę, to jednak trzeba brać na poważnie. Jedyna rzecz, co do której miał rację, to moim zdaniem to, co Bolton kiedyś opowiadał, że tak no, jak gdyby już ekstrapolując to, co oni tam mówili, bo mówili dużo, ale to mniej więcej wyglądało tak, że zapewne gdyby Trump rządził, to by rzeczywiście Putin nie najechał Ukrainy. I to nie dlatego, że Trump jest prorosyjski albo antyrosyjski, tylko że on jest do tego stopnia nieprzewidywalny, że Putin nie wiedziałby, czy przypadkiem na przykład ten nie użyje broni nuklearnej. Znaczy, bo mógł zrobić dosłownie wszystko. Natomiast to, co właśnie, jak Bolton twierdzi, to, co było właśnie złego w Bidenie, to było to, że Biden wyraźnie powiedział, że nic nie zrobimy, tak? Że nie jest członkiem, nie będziemy interweniować, nie będziemy walczyć. Gdyby nic nie powiedział, czyli zostawił ten margines niepewności, no to Rosja by rzucała monetą, tak? Albo będzie wojna światowa, albo nie będzie wojna. I przy Trumpie, prawdę powiedziawszy, wszystkie możliwości są równie prawdopodobne. Natomiast no Biden przez tą przewidywalność powiedział, że nic nie będzie, no to nie będzie, no to wchodzimy, tak? Okej, czyli to rozumiem, że tutaj. A właśnie, czy będzie ofensywa zimowa? Jak obstawiasz? No bo tutaj widzimy jednak, że wybory mamy w marcu, a Ale jednak czyja? jeszcze jakiś sukces. Wybory w marcu w Rosji oczywiście. Ja wiem, okej, no to czy będzie rosyjska ofensywa zimowa? Tak, Bo rosyjska, bo ukraińskiej to nie już będzie. chyba nie liczymy, tak? Nie, Ona już była, tak? Jak rozumiem. już się była i skończyła. Okej, bo tak wszyscy czekali, aż się zacznie, wreszcie okaże, że już była. Wiesz co, oni w końcu tak naprawdę jej nie zaczęli do końca. No możemy tu dyskutować długo, tak, wojskowi twierdzą, że tak naprawdę tej ofensywy nie było, bo te rzucane siły były tak małe, że trudno nazwać to ofensywą, Ja tak. właśnie pamiętam, A z drugiej strony nie chcieli rzucać więcej, bo by sobie wykrwawili i to nie miało być sensu. Natomiast Rosjanie się w ogóle, tak jak widzimy, takimi rzeczami nie przejmują, idą na twardo, Awdijiwka, następne, Właśnie. czy zginie 100, 200, 300, 400, tak, ludzi mnoga, Tak. co oczywiście się na nich odbija negatywnie. Ale co więcej, powiedzmy sobie szczerze, to nie pierwsza wojna, którą w taki sam sposób prowadzą, więc zero zaskoczenia, prawda? Więc wszystkie poprzednie duże wojny prowadzili mniej więcej w ten sam sposób, z różnymi skutkami zresztą. Z tą różnicą, że mieli trochę inną sytuację niż obecnie jednak, wiesz, patrząc na demografię, nawet tą rosyjską, nie, no bo jednak to nie są Chiny, tak, czy nawet Europa Zachodnia, no tych ludzi jest po prostu mało w Rosji. Tak, Nie no, oszukujmy ale ciągle się. więcej niż na Ukrainie. To jest właśnie. I oni chyba na to właśnie liczą. No ale dobrze, wracając do tej ofensywy zimowej, nie wiem, nie sądzę. Znaczy, być może będziemy mieli właśnie do czynienia z czymś takim, jak w tej chwili obserwujemy, czyli zdobywaniem kolejnych miejscowości. To będą wielkie sukcesy. Tu Awdijiwka, prawda, tam był Bachmut, czyli będą niewielkie miejscowości zdobywane i będzie to przedstawiane jako wielki sukces i być może będą rzeczywiście tą presję cały czas będą wywierali, ale tak, żeby taka była wielka ofensywa, gdzie tam 2000 czołgów, prawda, pojedzie, jakiś łuk kurski, coś takiego, to nie sądzę. Znaczy, to będzie za koszt, znaczy Rosja może w tej chwili osiągnąć chociażby dużo więcej tym zmęczeniem wojną Zachodu, nie tracąc żołnierzy albo tracąc umiarkowane ilości, niż taką spektakularną szarżą, która jeszcze nie wiadomo jak się zakończy. Że ona się może zakończyć klęską i wtedy to jest dopiero problem dla Tak, ale tu Putina. ja ci to odpowiem, że znaczy zgadzam się, ta metoda salami pewnie byłaby bardziej racjonalna, ale odpowiem ci tak jak ty mówiłeś, że Rosjanie, a szczególnie ten reżim, przed tymi wyborami będą, znaczy najlepszą dla reżimu byłby rozejm. Rozejm i nawet nie chodzi o to, żeby ten rozejm był taki wieloletni, czy tak jak mówiłeś, bo być może tak będzie, ale żeby się przegrupować, żeby pewne rzeczy poprawić i tak dalej.
I to by zostało odebrane jako wielki sukces w Rosji. Ja to wielokrotnie o tym mówiłem. Nie wiem, dlaczego wszyscy twierdzą, że nie i że Putin dąży do. Bo jak gdyby jedno z drugim się nie kłóci, tak? To, że będzie budował imperium, będzie chciał na przykład napadać następne kraje, czy grozić im, nie kłóci się z tym, że będzie miał chwilowy rozejm, tak? W Ukrainie Nie, i no, będzie to w miał ogóle, jakiś. ale to tak, to oczywiście, znaczy to jest tak, że sam rozejm, czyli samo zatrzymanie walk na tej linii, która jest w tej chwili, to jest już zwycięstwo, znaczy może inaczej, zwycięstwem nie jest to, co my sobie, znaczy co my uznajemy za zwycięstwo, nie wiem, Tak. wbicie flagi na dachu stolicy, powiedzmy, jakiegoś kraju, tylko to, co zostanie uznane za rozejm, znaczy za sukces przede wszystkim w samej Rosji. Jeżeli propaganda rosyjska będzie w stanie wmówić Rosjanom, że ten rozejm, czyli to, ile żeśmy zdobyli, to jest wielkie zwycięstwo, proszę bardzo, cały Zachód, walczyliśmy z całym Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi tyle czasu, prawda, i nie tylko żeśmy nie przegrali, ale żeśmy zajęli, jeszcze odzyskaliśmy Noworosję, prawda, będziemy tam budować jakieś nowe państwo, społeczeństwo, będziemy odbudowywać teraz potęgę, żeby się zmierzyć, bo zagrożenie z NATO jest realne i tak dalej. To sobie, to znamy wszyscy, więc to nawet nie ma sensu powtarzać i oni to tak sprzedadzą. Oni sprzedadzą to po prostu jako wielkie zwycięstwo u siebie i rzeczywiście ja się zgadzam, taki rozejm byłby sukcesem, no ale pamiętajmy, ten rozejm nie musi być wcale jakby autorstwa samej Rosji. Mamy tutaj Tak. cały Chiny. zestaw państw, które przebierają nogami, żeby tylko stać się pośrednikami. Turcja, Chiny, Francja, Turcja, Niemcy, Francja, tak. Niemcy, tak jest. I powstaje pytanie, czy Biden nie dojdzie do wniosku, że już ma jedną wojnę, prawda, która go kosztuje wizerunkowo, a druga, która mu sprawia coraz większe problemy wewnętrzne, bo nie jest w stanie na przykład zapewnić finansowania tej wojny, jak widzimy zresztą w Stanach Zjednoczonych. Tak, i tam też my często mówimy, mogłyby powstać takie rzeczy nieoczywiste dla reżimu rosyjskiego, bo rozejm mógłby też być końcem przynajmniej tego rozdania. Bo wiesz, oni musieliby wrócić, bo zakończone działania, dobrze, nadal się mobilizujemy, zbroimy i tak dalej, no ale te problemy i gospodarcze, i napięcia różnego typu wracają. Nie, bo już nie prowadzisz wojny, być może za jakiś czas coś znowu się wydarzy, natomiast no w tym momencie dla reżimu mogłoby się okazać, że ten rozejm spowodowałby, że byłoby nowe rozdanie. Ja bym tak obstawiał, ale zobaczymy, jak to będzie. No i zobaczymy, co w tym momencie, bo tak myślę, że najbardziej kluczowe no to jest postawa jednak Stanów Zjednoczonych. Na ile oni będą wspierać Ukrainę, jak długo będą wspierać i jak długo Biden będzie mógł to robić. Bo tak jak powiedziałeś, w momencie, kiedy Trump dochodzi, to jest nieprzewidywalna sytuacja, bo ja bym wcale też nie obstawiał, że będzie pokój, bo może być telefon, on porozmawia, stwierdzi, że no nie chciał się Putin zgodzić, tak jak się nie chciał, to... Naobrażał go, prawda? Tak. No, znaczy, ale tak, no, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Tak czy inaczej zbiega nam się to wszystko. Znaczy, powinniśmy, chcąc dowiedzieć się o tym, co się będzie działo w Rosji, na Bliskim Wschodzie, czy gdziekolwiek indziej, powinniśmy czytać amerykańską prasę przede wszystkim, tak? Bo niestety w tym nowym, to znaczy wszyscy ci, którzy twierdzą, że świat jest multipolarny, może kiedyś taki będzie, natomiast w tej chwili wszystko jest głównie funkcją polityki, bądź braku polityki, prawda, Stanów Zjednoczonych. Przynajmniej w tych konfliktach, które obserwujemy. No dobrze, to tym akcentem proponuję, żebyśmy zakończyli. Tutaj dziękuję, Wojtku, że zgodziłeś się wziąć udział w naszym programie. Mam nadzieję, że jeszcze przyjmiesz od nas zaproszenie. Dziękuję widzom, że chcieliście być z nami. I w takim razie dziękuję wszystkim, którzy wspierają kanał. Zapraszamy na kanał Wojtka, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał z naszych widzów, a chciałby poszerzyć szczególnie te tematy związane z Bliskim Wschodem, bo z tego co widziałem, to tam jest chyba najwięcej, jeżeli chodzi o internet, tego typu informacji obecnie i polskiego YouTube'a. Zapraszamy. A my, słuchajcie, widzimy się jutro w porannym, codziennym ekonomicznym przeglądzie. Jeszcze raz miłej nocy. Dziękujemy. Trzymajcie się. Cześć.